jak działa powerbank, jak go przerobić, jak znaleźć wyprowadzenia. Co jest w ogóle w takich powerbankach rozruchowych? To jest taka bateria. Próbowaliśmy kiedyś tym odpalić ciągnik, jak otwierać plastikowe obudowy mikro USB, że je przerobię, też żeby miały złącze USB-C. I to jest nasze maksymalne napięcie, jakie się nam może pojawić na nasz rozruch. Moduły USB-C mam tutaj różnorakie. To jest właśnie bałagan, który wprowadziło złącze USB-C, Qualcomm Chair, czy jakiś Xiaomi Chair, czy jakiś Samsung, jakiś tam Huawei. Każdy, powiem wam, ma inne. Odrysowuję, cofam i mam z grubsza od środka, jak mają być krawędzie. Widzicie? 16,3 V. Jeszcze ten powerbank nie jest pełny. Tutaj mamy płytkę do pakietu 4S, która ładuje 2 amperami. Po prostu walimy wiertarą otwór, na środku przykręcamy, mamy USB-C. Tadek mówi, że przy otwieraniu coś dziabnął, widać pin wyrwany, a tu pad urwany. I niestety te ogniwa są tak wydajne, że one w sekundę wybuchają, po prostu macie Saigon. Dlatego zawsze okulary ochronne. Polutowałem to, jedno tylko spięcie miałem, niebieskiego z czarnymi. Trzeba uważać, trzeba wiedzieć, co się robi. Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o powerbankach. Jako że w poprzednim filmie naprawiałem powerbanka, który wpadł z kolegą razem do kanału w Amsterdamie. To się udało, powerbank działa, był testowany, ładowany, także on idzie tu na boczek. No ale właśnie, ten powerbank jest na USB-C, czyli po prostu te nowsze złącze. Mam też właśnie 2 takie powerbanki na starsze złącze, micro USB. No i zauważyłem, że przez to, że są właśnie takie na starsze złącze, to ich przestałem ich trochę używać, bo są po prostu niewygodne, bo trzeba szukać kabli do ładowania, nigdzie tych kabli nie ma, jakieś są problemy. No i postanowiłem, że je przerobię, też żeby miały złącze USB-C. Jak widzicie, tutaj zarówno w tym jednym powerbanku, jak i tutaj w tym drugim, tu mi trochę frezarka zeszła, ale to niestety tak bywa. Wyfrezowałem otwór i zapodałem złącze USB i mamy w sumie dwie możliwości ładowania, tym albo tym złączem. Te obydwa powerbanki, akurat one nie mają szybkiego ładowania, także po prostu 5 V zwykłe złącze, które wymusza chyba 5 V. Tu mam takie, no nie wiem, jakby zlepki tych różnych złącz, to wam zaraz pokażę. Także właśnie pokażę wam, jak przerobiłem to, żebyście też mogli sobie przerobić. Pokażę też, jak otworzyć takiego powerbanka, bo ten biały tu już jest otwarty. To jest akurat starego typu, także może komuś to się przyda. Ten już pokazywałem, jak otworzyć. Tu jest właśnie, tutaj jest śrubka i po tej śrubce już potem da się to otworzyć. Wcześniej tego nie wiedziałem, że jest śrubka, myślałem, że jest tylko na zatrzaski. Także widzicie tutaj moją brutalną siłę z próbą wejścia. Niestety zakończyła się mało estetycznie. W tym powerbanku troszeczkę zaczepów urwałem, natomiast ten, nówka sztuka, nigdy nawet nie był wyjmowany z pudełka, tu jeszcze w ogóle jest pudełko, jak widzicie. No, także został od razu przerobiony i zostanie być używany, co ja gadam. Będzie częściej używany. Tu też mam do naprawy powerbanka, którego ładowałem i się zepsuł. Taki dość rzadki układ się w nim uszkodził, no ale naprawiłem, też wam pokazywałem, jak go otworzyć. Też jest właśnie tak jak starej budowy, jest ta klapka, jak się podniesie klapkę, to jest tam śrubeczki, no i wtedy on już ładnie nam wychodzi z tego całego oto opakowania. No ale przejdźmy na razie do tego, to jak pokażę, ale czemu. Albo jeszcze wiecie co jest w ogóle w takich powerbankach rozruchowych, już wam to pokazuję. Jak ktoś nie kojarzy tematu, czym są powerbanki rozruchowe, no to mamy takie coś do podłączania do akumulatora i możemy uruchomić tym samochód awaryjnie. Tak, to są bardzo wydajne ogniwa i te wszystkie powerbanki mają tutaj takie złącze, już wam to pokazuję. Mają złącze właśnie tego typu, żeby móc podłączyć coś takiego i uruchomić nim samochód. Na co dzień można go używać do ładowania telefonu. Te wszystkie też tutaj powerbanki mają tutaj te złącze. Tak, ten również Car Jump Starter to się nazywa. Wszystkie mają złącze. Uwaga, na tych złączach występują często napięcie. W tych przypadkach występuje stałe napięcie, także dlatego są te zaślepki, bo gdyby tu coś wpadło, to zwarło, no to jak wam huknie, no to powiem wam 800 amperów może popłynąć luzem, czasami 1000-1200. Tu też mam taki uszkodzony od tatka Marczuka i Mars, pozdrawiam. Tu się płytka uszkodziła. No i właśnie, co jest w takim powerbanku? Tak naprawdę w takim powerbanku jest taka bateria. To są 3 ogniwa, tutaj 3 pakiety. Już wam pokazuję, zaraz jakiś złom znajdę. Partnerem kanału jest PCBWay. Oprócz obwodów drukowanych realizują również projekty CNC i druku 3D, czy gięcie blachy i moldingu. Mają zaawansowane tokarko frezarki sterowane numerycznie oraz cały proces pod kontrolą, od obróbki przez wykończenie detali czy ich malowanie. Przypominam także o akcji Projekty z widzami, jeżeli chcielibyście wykonać ze mną projekt PCB, czy również druku 3D i CNC. Dzięki za oglądanie. Tutaj mam ogniwa, bardzo popularne, 18650.
To są baterie w laptopach, jakichś odkurzaczach, w jakichś rowerach elektrycznych też są czasami, tylko one nie są aż tak wydajne, nie dają takiego prądu. One na przykład dają, załóżmy 10 amperów, powiedzmy 15, czasem 25-30 amperów, nie jest to jakoś bardzo dużo. I to jest na przykład wyładowanie prądem, załóżmy, nie wiem, 10C. To potrafi się na przykład wyładowywać, może nie akurat te ogniwa, ale te ogniwa super wydajne potrafią się czasami nawet prądem 100C wyładowywać. O co jest to C? C to jest pojemność. Tu mamy pojemność 3000 mAh. No to jakby było 10C, no to jak mamy 3000 mAh, to są 3 Ah, czyli załóżmy 3 ampery to jest 1C. 10C to było 30 amperów, a 100C to było 300 amperów. No i właśnie na przykład takie ogniwa mają wydajność prądową 100C, czyli mogą bardzo dużym prądem się wyładowywać. Jedno takie ogniwo, na przykład w takim przypadku, pełne ma 4,2 V, robocze się mówi 3,65-3,7 V. Wyładowywać można je do 2,5 V, czasami do 2 V, zależy jak mocno chcemy je obciążać. Im niżej wyładujemy, tym będzie dłużej żyło takie ogniwo. Tu są podobne, to jest akurat litowo-jonowe, tu są litowo-polimerowe, chemii tych ogniw jest bardzo dużo. Ja też specem od ogniw nie jestem, ja wiem z grubsza tyle co wiem i to mi wystarczy. Załóżmy, że takie ogniwo ma 4,2 V w pełni naładowane. No nasz samochód nie ma 4,2 V, tylko 12 V się mówi, no ale taki akumulator ma 12,6, 12,8, 13 V. Ładowanie w aucie to jest 14,4. No i trzeba ten problem jakoś obejść, więc takie ogniwa łączy się szeregowo. Czyli jak to ogniwo ma 4,2 V, tak damy kolejne tak i połączymy, to już będzie 8 V, damy kolejne, będzie tam koło 12,6 i jak damy na przykład 4, to będzie koło 16 V. I właśnie powerbanki rozruchowe, w zależności od konfiguracji, mają pakiety na przykład 3S. 3S, czyli 3 szeregowo, S to jest serial, czyli w szeregu po angielsku. No i tu na przykład widzimy, Tadek sobie zaznaczył, jak te ogniwa są połączone, czyli na przykład tu myślę się jest plus, minus, plus tego ogniwa, i tu jest minus, plus i minus tego ogniwa i to jest wszystko połączone i z skrajnych końców są, widzicie, dwa grube terminale i na tym będzie 4,2 razy 3, będzie 12,6, czyli mamy taki zdrowy powerbank, który nie oszukuje napięcia, ale jest przez to troszeczkę mniejszym prądem, troszeczkę może być mniej wydajny. W tych powerbankach Basusa akurat jest tak, ten mam rozkręcony, tutaj jest, nie wiem, z 8 śrubek, nie liczyłem tego dokładnie, już wam to pokazuję. Jest i moja przeróbka, muszę uważać, żebym nie urwał przewodów. Zaraz wam wszystko pokażę, ale właśnie pakiecik. Jak wygląda pakiecik? Każdy pakiet do ładowania ma takie złącze. Można dzięki temu złączu, jeśli sugerować się kolorami, policzyć ile jest ogniw. Dwa czarne to jest masa, niebieskie to jest pierwsze ogniwo, czyli 4,2 V, białe to będzie tam 8,4 V i 12,6 na czerwonych, czyli wiemy, że to jest pakiet 3S. Tu jak policzymy, to zobaczcie, jest czarny, niebieski pierwsze ogniwo, biały drugie ogniwo, żółty trzecie ogniwo i na czwartym ogniwie jest czerwony. Czyli musimy zrobić 4 razy 4,2 V i to jest nasze maksymalne napięcie, jakie się nam może pojawić na wyjściu tutaj od razu na nasz rozruch. Dzięki temu, że jest wyższe napięcie, a przy rozruchu samochodu, może wiecie, może nie wiecie, zależy. Jak się robi rozruch, to napięcie przysiada, bo jest obciążenie. Zawsze tak jest, jak akumulator stoi, masz 12 coś, a przy rozruchu na przykład spada do 10,5, do 9 V, zależy jak jest mocny akumulator. I żeby skompensować ten spadek właśnie napięcia na akumulatorze, w tym przypadku tym rozruchowym, takim szybciutkim, to napięcie jest trochę wyższe. Czy to jest zdrowe dla samochodów? No, może czasami nie być zdrowe. Auta raczej przeżyją, raczej się nie powinno nic stać, aczkolwiek bardzo wrażliwe jednostki może coś się wydarzyć. Także warto wiedzieć, jakie napięcie ma nasz powerbank rozruchowy. Takie pakiety 3S są bezpieczniejsze dla instalacji, bo mają 12,6 V, no ale przy jakiejś tam skrajnych warunkach rozruchu samochodu może to nie wystarczyć i na przykład taki będzie mocniejszy, da radę, a taki słabszy nie da rady. Słabszy pod względem napięcia. Bo jeśli chodzi o grubość tych pakietów, te mogą mieć większy prąd wyładowczy niż te, ale te tak trochę oszukują napięciem, bo moc to jest prąd razy napięcie. Im wyższe napięcie przy tym samym prądzie, tym jest większa moc. Także pojęcie mocy zostało wprowadzone. No ale dobrze, przejdźmy do tego, jak ja to tutaj przerobiłem. Mam trochę takich, jakby to powiedzieć, modułów z USB-C. I teraz tak, moduły USB-C mam tutaj różnorakie. Są zwykłe takie moduły USB-C i z USB-C jest taki problem, że to jest tylko złącze. Ono nic nam nie mówi o protokole transmisji, bo może być złącze USB-C, na którym jest po prostu stałe 5 V plus minus i tyle. Może być kabel
PD, czyli Power Delivery, czyli to już jest taki bardziej inteligentny protokół ładowania i on wymaga skomunikowania się, czyli ładowarka mówi na przykład, ja mogę dać 5 V, 9 V, 12, 20, co ty chcesz. I jak my wpinamy, to coś nam musi odpowiedzieć, co ono chce. I albo to jest aktywnie kontrolowane przez jakieś moduły ładowania, jakieś kontrolery, wszystkie takie mądrzejsze, że tak powiem, układy scalone, albo da się to wymusić rezystorami. No i właśnie w tym przypadku, tu już jest zalane klejem na gorąco, jest moduł, który ma tylko mieć stałe 5 V wymuszone i na tej płytce już wam to pokazuję. Nawet w sumie nie wiem, czy tym modułem dałoby radę wynegocjować 9 V, czy to jest po prostu trigger, czyli wyzwalacz 5 V. Tu są rezystorki, widzicie? Tu jest rezystor jeden, drugi. Po drugiej stronie płytki nic nie ma. No i mamy wyprowadzone wszystkie oznaczenia. VBUS to jest napięcie szyny, czyli po prostu nasze 5 V w tym przypadku. GND, no i mam jeszcze tam kilka sygnałów, jakieś CC1, data plus, data minus, data plus, jakieś CC2. Szczerze nawet nigdy nie wnikałem, nie wiem co to są za oznaczenia, nigdy to do niczego mi nie było potrzebne. Jeśli ktoś by tam potrzebował coś innego, to po prostu tu jest czyste złącze bez żadnych rezystorów i jak to się podłączy do tego, do Power Delivery, to nie działa, chyba że mamy przewód zwykły, czyli USB-A, to jest USB-A, czyli takie zwykłe USB, najbardziej znane, popularne, to taki przewód zawsze ma na końcu praktycznie stałe 5 V i wtedy on ładuje, tylko takim inteligentnym już by nie ładowało, więc ja sobie wybrałem takie złącze z takim modułem, które spełni mi tą funkcję, bo tutaj akurat powerbank jest tylko na 5 V. Ten powerbank to jest właśnie IMARS, już wam pokazuję jeszcze raz tutaj model IMARS J05. On jest uszkodzony, coś nie działa z tą płytką. Niestety nie byłem w stanie go naprawić. Włącza się na chwilę, wyłącza. Mogę wam zaraz to potem pokazać, jakie są objawy. Może ktoś coś mi podpowie ciekawego. Pisałem na grupie rzeźbiarnia na Facebooku, bo założyłem grupę rzeźbiarnia na Facebooku. Możecie tam wbijać, pytać się wszystko, co chcecie, w granicy rozsądku oczywiście. Także zapraszam was na rzeźbiarnię, wrzucę wam link w opisie. Na samym dole zwykle tam jest mail do mnie, jest właśnie link do rzeźbiarni, jakieś tam Instagramy, wszystkie tam fanpage. Takie rzeczy są zawsze pod każdym filmem w opisie na dole. No dobra, do tego sobie wrócimy za chwilę. Ja wam też chcę pokazać jakby naocznie te napięcia, które mogą występować lub nie będą występować. Także dajcie mi telefon wziąć w uchwyt i widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, mam multimetr na pomiar napięcia i to jest przewód USB-A, jak pamiętacie. Czyli on ma taką zwykłą wtyczkę, taką, która nie obsługuje protokołu Power Delivery, tylko zwykłe, nie wiem tam Quick Charge, nie Quick Charge. Mamy 5 V, oczywiście czerwony na V, czyli plus G na GND. Mamy 5 V, jest dobrze. Tylko jak do takiego złącza podłączymy nasz protokół inteligentny Power Delivery, widzicie? To nie ma nic, bo tu nic nie powiedziało, co chcesz, bo tym możemy dostarczać 5 V aż do 20 V. Tym przewodem możemy maksymalnie do Quick Charge'a chyba 9 V, może do 12, no ale jak nie ma nie wiem, komunikacji, chce więcej, to więcej nie będzie. Teraz wam pokażę w tym złączu. To może najpierw sobie ten biały. Tu nie trzeba nic wymuszać, te rezystory nic nikomu nie przeszkadzają, czyli starego typu kable, starego typu ładowarki. Czekajcie. Wszystko mi tu leci. Starego typu ładowarki będą działać bez problemu. Widzicie? 5 V. No niestety złącze USB-C wprowadziło trochę zamętu, bo trochę ludzie nie do końca rozumieją, jak to działa. A tutaj teraz, widzicie, dzięki tym dwóm rezystorom jest 5 V na tym przewodzie. Także w naszym przypadku jest dobrze. Gdybyście mieli powerbank, który ma Quick Charge'a, no to powiem wam, trzeba by coś pokombinować z negocjacją tego napięcia wyżej. No ale w moim przypadku akurat tego nie było, także tego problemu nie musiałem rozkminiać, więc powiem wam szczerze, że po prostu nie wiem. Jak ktoś wie, może napisać, czy z tego innymi rezystorami dałoby się negocjować 9 V, a gdyby się nie udało 9 V, to czy będzie 5 V, czy będzie tylko 9. To jest właśnie bałagan, który wprowadziło złącze USB-C, bo to jest tylko złącza, to nie jest standard. Jeśli coś by było standardem, to by to było opisane, bo właśnie o to chodzi, że USB-C można używać do protokołu Power Delivery, można używać do protokołu Quick Charge, można jakieś tam Qualcomm Charge, jakiś Xiaomi Charge, jakiś Samsung, jakiś tam Huawei. Każdy, powiem wam, ma inne. Na przykład ten przewód, on nie działa z szybkim ładowaniem Samsunga, ale działa z szybkim ładowaniem Huawei'a. Także to jest bardzo, bardzo ciężki temat. Ja nie wiem, czy one mają po prostu linie data pozamieniane, czy o co tam chodzi. Nie mam zielonego pojęcia. Jest bałagan niestety ze złączem USB-C. Miało wyzwolić rynek z tego powodu, że jest wkładane, wiecie, w dwie strony. Mikro USB to była katorga, masakra. Tamte takie ząbki dwa się luzowały, wypadały, potem się to nie trzymało. USB-C jest fajne, no ale właśnie przez to, że to nie jest standard, tylko to jest po prostu złącze,
no to jest trochę bałaganu. Dobra, idziemy pod mikroskop, pokażę Wam, jak znaleźć w powerbanku, gdzie trzeba się przylutować, aby no móc wykorzystać nasze złącze do ładowania, bo to nie można tego bezpośrednio podłączyć pod baterię, tylko trzeba znaleźć po prostu ścieżki, gdzie nasze oryginalne złącze było przylutowane fabrycznie. Dobrze, witajcie pod mikroskopem. Teraz tak, uwaga, bo tu jest napięcie. Nie róbcie żadnych przeróbek, nic nie lutujcie, dopóki nie wypniecie pakietu. Tak, tu jest napięcie, niestety. Trzeba uważać, trzeba wiedzieć, co się robi. I teraz tak, nasze złącze mikro USB albo jakiekolwiek inne będzie złącze, zależy, co chcecie przerobić, jakikolwiek stary sprzęt. Zobaczcie, po pierwsza sprawa, tu mamy dość grubą ścieżkę, 2 piny są uziemione. Ja akurat wiem, jakie są wyprowadzenia mikro USB, także tu jest po prostu masa, to też widać czasami po tym, że to jest po prostu duże takie pola, to też można sobie zmierzyć. Czasami obudowa jest podłączona do masy, w tym przypadku akurat nie jest, widzicie, tu jest izolowana, ona jest po prostu przylutowana, żeby się trzymała, nie jest umasowiona, nie ma potencjału na obudowie złącza. I kolejny skrajny pin jest taki dość gruby, szedł na jakiś rezystor pomiarowy, który mierzy prąd ładowania, to jest jakaś cewka, czyli domyślamy się, że jest przetwornica, która zwiększa napięcie, bo trzeba to naładować 16 V na przykład, w tym przypadku, bo tu są pakiet 4S, czyli są 4 w szeregu ogniwa, każdy z ogniw ma 4,2 V. No i właśnie te grube złącze tutaj szło na kondensator. Kondensator, jak widzimy, jest pomiędzy plus 5 V a pomiędzy masą, czyli on nam gasi wysokie częstotliwości, czy jest taki odszumiający, że tak powiem. No i potem gdzieś to też szło tu przez te rezystory, wykrywanie pewnie wpięcia portu, jakieś tam komunikacja, czyli dosłownie znajdujemy ścieżkę od razu tutaj przy tym, ja ją tutaj pobieliłem, przylutowałem przewód właśnie biały z brązowym paskiem i całkowicie brązowy to jest nasza masa i to wszystko nam tutaj na te nasze 2 piny, akurat tych oznaczeń może trochę nie być widać, tu mamy VBus, czyli nasz plus, no i jak to było oznaczone na tym module? GND, tak, GND było oznaczone na module, czyli VBus to jest nasz plus i GND no to oczywiście masa, czyli ground. Teraz tak, co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Jak wycelować, żeby wyciąć otwór na nasze złącze USB-C. Już Wam to pokazuję, jak ja mam sposób. Powiem Wam, szkoda, wiecie co? Szkoda, że nie ma takich złączy do montażu jak na panel, tak? Że wiercimy wiertą, na przykład większy otwór i wkręcamy takie okrągłe złącze. Jeśli takie widzieliście, możecie dać znać. Ja niestety takiego nie znalazłem. Czekajcie, już Wam pokazuję. Tylko tu mam bardzo cienkie, krótkie te przewody. Załóżmy, że w tym miejscu wykorzystujmy też jakby infrastrukturę, tak? Tu po prostu wykorzystałem ten słupek, żeby się o niego oprzeć, żeby też złącze było bardziej stabilne. Zastosowałem klej na gorąco. Nie lubię kleić takich rzeczy, ale uznałem, że dobra, już nie chcę robić tego epoksydem, nie chcę wiercić od spodu właśnie tutaj otworów montażowych, na przykład na jakieś śrubki, czy jakimś opaską zaciskową tego robić. Chciałem, żeby ten powerbank był jak najbardziej gładki, żeby nic nie haczyło, nic nie wystawało. Także zastosowałem klej na gorąco. Jak zaznaczyć? Już Wam pokazuję. Po prostu bierzemy sobie markerek. Markerkiem. To jest nasza ścianka, tak? Załóżmy. Mam nadzieję, że marker nie będzie zbyt płynny. Widzicie? Odrysowuję, cofam i mam z grubsza od środka, jak mają być krawędzie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że klej będzie pod płytką, więc ona będzie troszeczkę wyżej, ta płytka. Troszeczkę wszystko będzie wyżej, więc trzeba minimalnie tam margines jakichś błędów wziąć, przymierzać, szlifować, frezować. Mini szlifierką modelarską, wiertła dentystyczne. Wziąłem kiedyś od dentysty stare zużyte jakieś tam wiertła, które już nie są na tyle ostre, żeby wiercić w zębach, ale do plastiku się zdecydowanie nadają. Także możecie poprosić dentystę przy okazji kontroli. Oni takie rzeczy i tak wyrzucają, więc może nie będzie problemu, żeby coś tam uzyskać. No dobra, pokazałem Wam, jak to znaleźć, że trzeba odłączyć. Pokażę Wam jeszcze napięcia, jak zmierzyć na przykład, no, na jakie napięcie jest powerbank. Jeśli nie chcecie nic rozbierać, tylko po prostu macie powerbanki, Was ciekawi, jakie jest napięcie. Jakie jest napięcie pracy. Dobra, jest woltomierz i tak jak mówiłem, w wielu powerbankach, zwłaszcza tych tańszych, wyjście nie jest niczym sterowane, ponieważ załączaniem, wyjściem odpowiada tu. Tu mamy w środku przekaźnik albo 2 przekaźniki często. Po prostu ta dostawka to nam jakby załącza wyjście lub nie załącza wyjścia. Ale tutaj, jeśli chodzi o moduł zasilający, odpadło. Jakie jest napięcie? Minus 12,37. O ty, Karol. Jest niedoładowany. Czy jest pakiet 3S? Zobaczcie, 12,37.
Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Podłączmy sobie do ładowania. Zaczyna być ładowane. Zresztą tak szybko to napięcie nie urośnie. 12,38, może to jest pakiet 3S, bo zobaczcie, w starszych tych Basusach, tutaj, widzicie, 16,3 V. Jeszcze ten powerbank nie jest pełny. Ten powerbank też jest naładowany tak do 3/4, połowa. Te BMS-y bardzo tak, że tak powiem, szacownie dość. Tu jest 15-12. To może być pakiet 3S w tym nowszym, ale to się zdziwiłem. Tu już widzimy, że to jest pakiet 3S, ale też wam pokażę napięcie na nim. Sam pakiecik odpala auto, tylko jest problem z jego ładowaniem, bo właśnie ta elektronika się zepsuła. Jest 12,34, spoko. Pokażę wam jeszcze jeden powerbank. Czekajcie, zaraz wrócę. Mam mój ulubiony powerbank, taki kurde, powiem wam. Próbowaliśmy kiedyś tym odpalić ciągnik. Nie udało się niestety przez słabe styki. Ja go otwierałem. Kiedyś coś tam robiłem. On ma jeszcze taką pompkę w ogóle do ładowania kół. Za to właśnie go najbardziej lubię, bo na autostradzie jak trzeba szybko coś na jakimś wyjeździe można dopompować koło. To jest Lokitorek JA301. Ja mam 2 takie powerbanki, także bardzo polecam. Aczkolwiek jeśli chodzi o parametry, to trochę oszukali chyba z pojemnością ogniw i z tym prądem rozruchowym. Ale to już każdy ma swój sposób na marketing, tak? I teraz zobaczcie, kable do tego nie mają żadnego przekaźnika. Tu jest takie coś, jakieś takie bla bla bla. Tu nie ma przekaźnika. I teraz zobaczcie, jak włączymy sobie tego powerbanka, to on steruje załączaniem wyjścia, czyli ten przekaźnik jest w środku. I teraz tu możemy się spodziewać braku napięcia. Widzicie? Nie ma napięcia. I teraz tak. Niektóre powerbanki umożliwiają funkcję wymuszonego startu. Ten na razie jest w trybie pompki, można sobie ustawić, do ilu ma tam pompować koła. I jak się przytrzyma pompkę, to będzie pompował, ale wymuszony start to jest przytrzymanie bar PSI, czyli zmiany jednostek. O, widzicie? 12,4, było słychać przekaźnik, nie wiem czy słyszeliście jak cyknął, i teraz na wyjściu jest wymuszone napięcie. Jak podłączycie na odwrót do auta, spalicie auto, także nie polecam używać tych funkcji, dopóki nie wiecie co robicie, ale warto taką funkcję mieć, bo czasami po prostu powerbanki nie wykrywają bardzo mocno rozładowanego akumulatora. On teraz przyszedł z auta, jak widzicie on tak trochę paruje, jest taki szary, taki cały wilgocią się pokrywa i właśnie ja na zimno powerbank taki zimny, zmrożony, zimą ładowałem ten jeden Basus, musiał się oszronić właśnie wilgocią przy podłączonej ładowarce i dlatego się zapewne uszkodził, także ładujmy na ciepło do domu na kilka godzin, najlepiej go przynieść, jak ochłonie, wyrówna się wilgoć, dopiero ładujemy, żeby nic nie uszkodzić. Taka rada na przyszłość. No i właśnie. Czekajcie, to jest od którego powerbanka? To jest od USB-C, to jest od tego powerbanka, od tego nieszczęśnika. No i tutaj też to wam pokazywałem z grubsza, to jest praktycznie wszystko jest takie samo. No, jak działa to coś? To jak dopiero jak podłączycie do samochodu i on wykryje, że macie poprawnie, żeby nie pomylić tego plusa z minusa, on dopiero załączy przekaźnik. Tak samo tamten. Chyba że macie akumulator 0 V, no to fajnie mieć funkcję wymuszania startu. Tu akurat ten powerbank tego nie ma, także on czasem potrafi po prostu się zbulwersować i nie pomoże wam uruchomić samochodu, więc to jest takie po prostu, wiecie. Widzicie? On teraz miga, czyli oznacza, że czeka na podłączenie. Zmierzymy sobie napięcie na jego zaciskach. Więc to jest taki powerbank, który w najkrytyczniejszej sytuacji może wam nie pomóc. Akurat tu jest niby 16, ale patrzcie, ono się pojawia, to napięcie i znika. Czyli on tak jakby sonduje tym napięciem, więc wydaje mi się, że tu może jakiś PWM, coś, albo jakiś mały tranzystor kluczujący może być, który wykrywa jakieś tam, wiecie, zmiany, czy coś się dzieje. Tego napięcia tak naprawdę fizycznie tu nie ma. Jakbym dał żarówkę, tylko czy mi nie spali żarówki na 16 V. Zobaczymy po prostu, czy żarówka by się zaświeciła. To może wykorzystamy tego powerbanka. I oczywiście okulary ochronne. O, ten krzyczy, że nie wykrył akumulatora. Zobaczymy, jak on się zachowuje. Jest niby 12 V. Tylko czy to jest prawdziwe 12 V? Czy co? Bo każdy też ma inną strategię właśnie sterowania tym, w sensie to, co jest wewnątrz tutaj. To jest tylko jakby, nie wiem,
Wiaderko na prąd, jak to mówi Robert z Mr. Akumulator. No dobra, mam żarówkę na wyprowadzeniach. Podłączymy ją sobie po prostu. Podłączymy. To jest beznapięciowe źródło napięcia, czyli po prostu gdyby był akumulator, on też daje napięcie wsteczne i wtedy to wie, że jest podłączone dobrze. Więc zobaczymy sobie, co będzie przy takim oto podłączeniu. Czy ona zaświeci, czy to napięcie jest prawdziwe, czy to jest tylko taki ghost voltage, phantom voltage, takie napięcie nieprawdziwe. Napięcie przełączane na przykład. No dobra, 10 000 mAh na właściwym od tego USB-C starego typu. Widzicie? Miga, niby napięcie było. Teraz zapewne nasza żarówka nam zgasiła te napięcie, że tu się już nic nie dzieje. No, czyli on krzyczy, że nie wykrył akumulatora. A po dołączeniu mamy pewnie jakieś napięcie próbkowania, po prostu takie ściema. O, widzicie, nawet jest 0. Także jak będzie, tak będzie. Starsza wersja na mikro USB miała coś takiego. Tu jest taki guzik. Już wam tu pokazuję, jak to działało. I to było fajniejsze właśnie w tej starszej wersji na mikro USB, że można było wymusić start. Podłączamy. I tu nam z boczku miga. W tym nowszym od góry było. Aha. I napięcia tu nie ma. Widzicie? On krzyczy, że coś jest nie halo z układem, że jest zwarcie albo coś, albo że nie podał napięcia. Ale jak przytrzymam, może nie teraz, może muszę wypiąć, bo też na rozruch macie często 30 sekund tylko, nie? Podłączamy, niech se miga, przytrzymamy. Może on czuje, że jest zwarcie, może czuje, że jest brak jakiegokolwiek napięcia. Zaraz to znajdziemy na akumulatorze, tylko mam sprawne akumulatory. No nieważne, po prostu słuchajcie, niektóre mają funkcję wymuszonego startu i to jest w nich fajne. Czy ten IMARS miał funkcję wymuszonego startu? Nie wiem. Pokażę wam jeszcze, jak on się zachowuje, co jest z nim zepsute. Pod mikroskopem sobie też go przejrzymy. No i już będę kończył ten film, bo się trochę przedłuża. Chciałem wam po prostu coś pokazać. Gdyby was ciekawiło, jakbyście sobie chcieli kupić takiego powerbanka, na co zwrócić uwagę. Jak on działa, jak go zmierzyć, jeśli coś już macie, jeśli coś chcecie przerobić. Wy mi powiedzcie, czy można Quick Charge'a, Power Delivery wymusić na tych modułach. No i co? A wiecie, co też ciekawe jest? Czy są takie uniwersalne płytki obsługi powerbanka? Bo na przykład ja mam takie płytki, że z Power Delivery one mogą wymuszać jakieś napięcie, na przykład 5S 20V one obsługują te płytki. Tutaj mamy płytkę do pakietu 4S, która ładuje 2 amperami, czyli na przykład można by w tych powerbankach zepsutych Paysusa to użyć. I też mam chyba taką płytkę, tak. Tu jest płytka na USB-C, która 2 amperami pakiet 3S może obsługiwać. Tylko czy to balansuje, czy to tylko po prostu na wyjściu ładuje? A, dobra. To chyba tylko ładuje na wyjściu, bo mamy tylko dwa wyprowadzenia, tak. Więc to nie ma funkcji balansera. Więc coś takiego z balanserem może czy jest. Jakby ktoś wiedział, dajcie znać. I złącze przykręcane, że po prostu walimy wiertarą otwór na środku, przykręcamy, mamy USB-C. To też by było bardzo fajne złącze. No dobra. Już wam pokazuję, jak to się zachowuje, jak to działa. Pierw sobie jeszcze zmierzymy napięcie na naszym złączu, tylko tu trzeba naprawdę bardzo uważać, żeby nie zrobić żadnego zwarcia. I teraz do masy, do czerwonego. Czy mam dobry styk? Chyba nie mam dobrego styku niestety. Halo, czemu 0 mi pokazuje? Tak, 12,34. Czy to jest to samo napięcie, co jest tutaj, tylko na cieńszych przewodach, bo to one służą tylko do ładowania i balansowania. Jak się cofamy, mamy 8,2 i na pierwszym pakiecie mamy 4,11. Czyli tak jak mówiłem, pierwsze ogniwo to jest niebieskie, będzie 4 coś voltów od masy, potem jest 8, potem jest 12. Więc to służy właśnie do naszego płytki, do naszego balansera. I teraz tak, testując takie rzeczy, podłączymy sobie najpierw 5 V. Złączę USB-C. Tu jest taki całkiem fajniejszy ten powerbanczek. Jest złącze. Pokazuje nam in, czyli wejściowe, czyli funkcja wejścia. 0 V. Jak naciskamy, no to niby coś tam ten powerbank działa. I teraz
Ja to sobie odłączę. Jak tylko podłączę pakiet, to zaczynają się dziać cuda. Pakiet jest dobry, naprawdę. To nie wina pakietu, raczej według mnie. Jest pakiet. 81% i od razu gaśnie. Czyli on jakby wystawiał jakieś napięcia i coś mu się nie zgadzało. Teraz to już w ogóle przestał reagować. Też nie wiem, czy tu coś styka, czy coś nie styka. O, widzicie? I gaśnie. I się zawiesza. Nie wiem, czy po prostu na stałe tu próbować coś zrobić. Jest podłączona ładowarka. Teraz wykrywa IN. 100%, ale on w ogóle nie ładuje pakietu. Nie wiem, o co chodzi, naprawdę. I jeszcze dodatkowo tutaj jakiś jeden element został zerwany. No tak długo to mi się, powiem wam... Czekajcie. Tak długo jeszcze nigdy nie działał. Czy może tu coś jest z tym złączem? No może z tym złączem coś jest nie halo. Wiecie co, ja jeszcze porutuję te przewody na stałe, zobaczę, czy to jest wina tych przewodów, czy o co tu chodzi. Tylko trzeba bardzo uważać, bo jak nam się dotkną jakkolwiek te wszystkie przewody, no to będzie zwarcie po prostu tego ogniwa, jakbyśmy zwiedzieli z plus z minusem. I niestety te ogniwa są tak wydajne, że one w sekundę wybuchają i po prostu macie Saigon. Dlatego zawsze okulary ochronne. Dobra, jesteśmy pod mikroskopem. Tutaj się nie przeraźcie, bo tu po prostu wszystko topnikowałem, przelutowywałem każdy styk, żeby zobaczyć, czy tu nie ma jakichś dziwnych lutów na elementach. I Tadek mówi, że przy otwieraniu coś dziabnął i tu widać pin wyrwany, a tu pad urwany i oznaczenie jest jakie? D5, tu jest dioda 5, której raczej nie było nigdy, Q6 i właśnie tego Q6 nie ma. Ono jest pomiędzy USB 3.0 i USB zwykłym. USB zwykłe daje 5 V, jeśli się podłączy pakiet, także chyba nie można było ładować nawet telefon, nie pamiętam już dokładnie. Jakby ktoś miał taki powerbank i mógł powiedzieć, czym jest Q6, to dawajcie znać. Tu wszystkie elementy są pobrudzone, tu jest jakaś tam, jak widzimy dławik, to jest jakaś przetwornica, to jest przetwornica scalona, tu od jakby naszego złącza USB-C, ono też obsługuje Quick Charge'a, także to pewnie może się komunikować, może ten układ się komunikować, negocjować wyjścia, czekajcie, to jest od USB 3.0, także to może być układ do Quick Charge'a dla tego wyjścia, co ja nawet nie analizowałem, tu jest jakaś przetworniczka scalona z takim dławikiem, tu jest to z tym, tu jest jakiś stabilizator, on też był lutowany przez Tatka, ja go też przelutowałem, czy na pewno dobrze trzyma. Przelutowałem też tutaj mikrokontroler, przelutowałem BMS-a od ładowania tego, złącze też było przelutowane, bo takie trochę było brzydkie. Tu jest zwora J Junction, czyli zworka, taka też została przelutowana, po prostu ona łączy nam na przykład, pewnie ten powerbank ma opcję, że właśnie będzie albo 3S, raz, dwa, 3 i to jest połączone, albo może być to rozłączone, czyli po prostu te 3 piny robią nam za jeden wypust. Tak, czy na przykład to jest plus wyjściowy, minus i mamy po prostu pakiecik 3S, a może też czasem jest 4S, dlatego ta zwora albo jest, albo jej nie ma. Jakby ktoś wiedział, czy da się taką płytkę kupić, to chętnie, jeśli ktoś ma uszkodzony powerbank tego typu, to jeśli ma płytkę na sprzedaż, to spoko. Tu jest oznaczenie tej płytki. Carlian, nie wiem jak to czytać, Carlian, powiedzmy oznaczenie, rewizja. No i tyle. Tu po tej drugiej stronie elementów raczej nie ma za bardzo. Co najwyżej do złącza tutaj i do latarki. Także nic szczególnego. No a tutaj ta płytka to jest praktycznie tylko wyświetlaczek, rezystorki i przycisk. No dobra, trzeba to jakoś podsumować i zakończać. Mam nadzieję, że czegoś się w tym odcinku dowiedzieliście. Jak działa powerbank, jak go przerobić, jak znaleźć wyprowadzenia, że w ogóle można, może kogoś zainspiruje, żeby jakiś stary grad został trochę unowocześniony. A, miałem wam jeszcze pokazać, jak to się otwiera. Do otwarcia przystawka będzie potrzebna, znaczy niepotrzebna, ale czasem warto. Też mam taką przystawkę do otwierania telefonów, po prostu z dwóch stron się łapało telefon i on nam odseparował wyświetlacz od plecków. To jest też obrotowe, można to też czasem tak złapać i sobie na przykład takim, wiecie, wygięciem pomóc, żeby odgiąć jedną stronę. No i takie coś. To jeszcze biorę telefon w uchwyt i wam pokażę, jak otwierałem. Jak nie, jak podejść do tematu otwarcia, no to po prostu zwykle patrzę z grubsza, gdzie mogą być jakieś technologiczne szczeliny, otwory. Właśnie mówię, że albo tu w połowie jest szczelina, albo może ten nie wiem, klapka, tak powiem, może ona jest luźna. Tu jest akurat trochę naderwana ta klapka, ale na przykład w różnych miejscach próbowałem sobie
przysysać tą klapkę i było takie miejsce, że na rogu zobaczyłem, że tutaj, nie wiem czy to widzicie, trochę ten plastik tu się rusza. Więc po prostu czymś takim można sobie odsunąć i wsadzić coś. Metalowe czasami nie polecam, czasami to jest jedyna opcja, bo jest po prostu cienkie. I teraz tak, większość ludzi podważa w ten sposób. Ja wolę podważać odchylając, czyli po prostu, żeby siła naszego urządzenia działała w drugą stronę niż podpierając w ten sposób, bo podpierając tak robimy na przykład uszkodzenie na wylot w pokrywie, a robiąc tak opieramy się na tym, co jest wewnątrz. Jak wewnątrz jest bateria, to trzeba uważać, bo jak przewiecie baterię, to też można puścić chatę z dymem. No i tak, przez to, że to jest takie cienkie jak prawie nożyk do tapet, ale to jest sztywniejsze, widzicie, nie idzie. Więc cofam i próbuję ominąć przeszkodę. Udało się, czyli wiemy, że tu jest jakiś zaczep, przeszkoda. Czyli tu podobnie coś tu poszło. Kolejna przeszkoda. Przechodzę tą przeszkodę i znowu do góry. Kolejny zaczep. No i poszło. I są nasze śrubeczki. Także to taka z grubsza uniwersalna metoda, jak otwierać plastikowe obudowy takich urządzeń. No potem śrubeczki to już sobie poradzicie, to już wiecie. No nic. Zapraszam Was na grupę na Facebooku. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam na Wasze komentarze. Co mogłem zrobić lepiej, co jest fajne, czego się dowiedzieliście. Odpowiedzi na pytania, które zadałem. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze dogrywka z duszą na ramieniu. Polutowałem to. Jedno tylko spięcie miałem niebieskiego z czarnymi, ale niestety powerbank zachowuje się tak samo. Włącza się na chwilę, dosłownie z 2 sekundy i wszystko się wyłącza. Tu jeszcze włączam latarkę, poświeci chwilę, gaśnie. Także on się zawsze włącza się na te 2-3 sekundy i gaśnie. Jak sądzicie? Mikrokontroler czy coś innego? No dobra, teraz naprawdę. Trzymajcie się. Cześć. Może śmieszny tu z ostro zgrabami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.